zielonogórskie wino z nagrodami na międzynarodowych targach. Ciepły klimat, piękne widoki. Wspaniale zaaranżowana winna góra, która przypomina nam o winiarskich tradycjach tego miasta, bo trunek z winorośli produkowano to już w czasach PRL. Miasto otaczają wspaniałe winnice z powodzeniem prowadzone przez pasjonatów. Właśnie z tym dziś kojarzy nam się Zielona Góra. Jednak mało kto wie, że w 1960 roku to piękne i spokojne miasto było areną starć tysięcy mieszkańców z oddziałami ZOMO. Że to właśnie tu doszło do walk w obronie wolności i prawa do wiary. Pamięć o tamtych wydarzeniach miała nie przetrwać. Komuniści zrobili naprawdę wiele, by zatuszować tamte wydarzenia i srogo ukarać tych, którzy ośmielili się przeciwstawić władzy. Zielona Góra to miasto o bardzo dosłownej nazwie. Położone jest wśród malowniczych wzgórz, a prawie połowę jego obszaru zajmują tereny leśne. Panuje tu także bardzo korzystny mikroklimat. Polska historia Zielonej Góry zaczyna się w 1945 roku. Miasto położone blisko nowej granicy polskiego państwa, jedno z większych na tzw. ziemiach odzyskanych, było stopniowo zasiedlane przez polskich osadników aż do lat 70. Już w roku 1950 zyskało jednak status stolicy województwa. Przybyli tu ludzie z różnych stron i z bardzo różnych powodów. Część osadników stanowiły osoby, które nie chcąc mieszkać w Związku Sowieckim pod władzą Stalina, z żalem zdecydowały się na opuszczenie swoich stron rodzinnych położonych na wschód od Bugu. Część to przymusowi przesiedleńcy. Część wreszcie ludzie, którzy na nowym polskim zachodzie postanowili po prostu zacząć nowe życie, spróbować szczęścia. Komunistom wydawało się, że ludzie z tak różnych środowisk i klas społecznych przez całe dekady nie stworzą prawdziwej wspólnoty i że mieszkańcami miast takich jak Zielona Góra będzie wyjątkowo łatwo rządzić i manipulować. Nie brali pod uwagę jednego, że ludzi pochodzących z różnych stron Polski i z różnych pięter hierarchii społecznej coś jednak będzie nadal silnie łączyć – wiara i przywiązanie do tradycji chrześcijańskich. To społeczeństwo było silnie zatomizowane, różne obyczaje, na różne zwyczaje, a nawet sposób mówienia. I w tym tyglu się coś zaczęło tworzyć, taki punkt, takie centrum. I na straży tego centrum stoi ksiądz Kazimierz Michalski. Ten piękny budynek powstał w 1909 roku, zbudowany przez gminę protestancką. Dziś mieści się w nim Zielonogórska Filharmonia. W latach 1945-1960 w tym secesyjnym gmachu swoją siedzibę miał dom katolicki. Parafia przejęła go tuż po wojnie. Odbywały się w nim spotkania wiernych, spektakle teatralne, rekolekcje czy katechezy. Właśnie w ten sposób służył wiernym. Ale komunistyczne władze postanowiły go im odebrać. I właśnie z tego powodu, i właśnie w tym miejscu rozegrały się tak zwane wydarzenia zielonogórskie. 30 maja 1960 roku doszło tu do masowych starć mieszkańców z milicją i ZOMO. Zielonogórzanie stanęli w obronie domu katolickiego, którego eksmisję zaplanowały władze miasta. Stanęli też w obronie swego charyzmatycznego kapłana, szanowanego w całej Zielonej Górze księdza Kazimierza Michalskiego.
Ksiądz Kazimierz Michalski wielokrotnie naraził się komunistom. Do Zielonej Góry ten odważny kapłan, były więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, przybył w 1945 roku wraz z pierwszą falą polskich osadników i przesiedleńców. Szybko stał się jedną z najważniejszych postaci Kościoła w regionie. Prezentował jednoznacznie antykomunistyczną postawę. W kazaniach mówił m.in. o sowieckich ateistach, nie szczędził krytyki władzom. W niedzielę 12 maja 1950 roku ksiądz Michalski podczas nabożeństwa odczytał list Episkopatu Polski w sprawie bezprawnego przejęcia Caritas przez władze państwa. Dzień później został aresztowany i przewieziony do więzienia w Poznaniu. Spędził tam ponad 2 miesiące. Wypuszczono go dopiero 29 kwietnia. Rok później, w 1951 roku, otrzymał z kolei wysoki mandat za organizację procesji Bożego Ciała. Natomiast w 1953 roku odmówił złożenia ślubowania na wierność władzom PRL, do którego zmuszano księży w całej Polsce. W efekcie został zmuszony do opuszczenia parafii. Powrócił do Zielonej Góry gorąco witany przez parafian po odwilży 1956 roku. Nie oznaczało to jednak końca kłopotów z miejscową esbecją i partyjnymi. Ksiądz Michalski protestował przeciwko usuwaniu religii ze szkół i krzyży ze szkolnych klas. Wystawiał w domu katolickim patriotyczne i religijne spektakle. W 1958 roku znów został ukarany grzywną. Tym razem za wystawienie misterium męki pańskiej. Proboszcz Michalski był stałym obiektem zainteresowania SB. Obserwowano go, prowadzono też akcje mające na celu podburzenie przeciwko niemu parafian i wikarych. Z kolei władze miejskie i partyjne podejmowały próby nacisków na kurię, by przeniosła lub zmusiła do milczenia niepokornego kapłana. A niech ksiądz odpuści, no. Niech ksiądz okaże trochę dobrej woli do współpracy. No to może się wtedy okaże, że Miejska Rada Narodowa już nie jest zainteresowana tym całym budynkiem, a ksiądz mógłby sobie wziąć którąś salę na użytkowanie do tej swojej katechezy. Nawet na stałe. A może znalazłby się jakiś inny lokal, lepszy, proszę? Na żadną współpracę z wami nie pójdę. No, szkoda by było zaprzepaścić taką piękną kapłańską karierę. Jak ksiądz... Ludzie tutaj różnie o księdzu mówią. Może coś w tym jest. A gdyby się nagle znalazł ktoś, kto zechciałby opowiedzieć o tym, co się tutaj dzieje, tam w kurii, gdyby znaleźli się nagle jacyś świadkowie, a ja myślę, że ciężko by było księdzu się wybronić przed biskupem. No i wypadki różne przecież się zdarzają, nieprawda? Samochodowe na przykład. Szkoda by było, żeby księdzu coś takiego mogło się przytrafić. Gotów jestem ponieść każdą cenę. Żegnam. Groźby i naciski nie przyniosły żadnego skutku. Proboszcz nie zgodził się na żądania władz. 22 maja podczas mszy świętej ksiądz Michalski poinformował swoich parafian, że władza chce im zabrać dom katolicki. Natychmiast powstała petycja do Rady Państwa w obronie parafii. Podpisało ją około 1000 wiernych, ale i to nie pomogło. Datę eksmisji wyznaczono na 28 maja. W ostatniej chwili termin ten przesunięto na poniedziałek, 30 dzień maja. Starano się pomniejszyć rolę Kościoła w państwie i wpływ Kościoła na wiernych. Nie znaczy to, że chciano w Polsce zlikwidować Kościół katolicki, ale chciano podporządkować Kościół działaniom władzy. I właściwie na to Kościół nie godził się. I okazało się stosunkowo prędko,
że dojdzie do różnicy zdań i do całego szeregu konfliktów. I tak się rzeczywiście stało. I właśnie władza chciała jakby pokazać Kościołowi, że nie będzie zgody na rozszerzanie wpływów wśród wiernych, w tym przypadku wśród zielonogórzan. Eksmisję z domu katolickiego zaplanowano na 30 dzień maja. Mieli ją przeprowadzić urzędnicy w asyście milicji. Liczono się z możliwością interwencji siłowej, jednak na niewielką skalę. Poniedziałkowy poranek, bo właśnie na ten moment zaplanowano eksmisję, nie jest momentem, który sprzyjałby masowym manifestacjom. Ludzie idą do pracy, odprowadzają dzieci do szkoły. Władzom mogło się więc wydawać, że eksmisja z domu katolickiego przebiegnie bez większych protestów. Towarzysze, mówię wam wprost. Akcja eksmisyjna wiadomego budynku przy Placu Powstańców może wywołać reakcję. Reakcję elementów wrogich, fanatycznych. No. Wiecie, co było miesiąc temu w Nowej Hucie. Wiecie, że było tam naprawdę gorąco. I to jest najlepszy przykład. Jak może podburzyć nasze społeczeństwo jeden wściekły klecha? Taki sam jak ten Michalski. Ten, kto dopuścił do takiej rozpierduchy w Nowej Hucie, ma teraz po awansach. I to na wiele lat. Komisja, wewnętrzni, wszystko. No, może nawet kontrrazwiedka. Sprawą żywo interesują się najwyższe czynniki w Komitecie Centralnym. Winni zaniedbań, pewnie i w Komendzie Wojewódzkiej, odpowiedzą i to srogo. U nas tak nie będzie. U nas to ma być od początku widać. Od samego rana. Że trzymamy rękę na pulsie. I że mocno ją trzymamy. Pełna mobilizacja, pełna gotowość, żadnych urlopów. Gdyby to nie wystarczyło, to mamy w odwodzie w Poznaniu, tak na wszelki wypadek, jeszcze kompanię ZOMO. Ale ma wystarczyć, żeby nie musieli się fatygować. Zrozumiano? No. Jakieś pytania? W Nowej Hucie, mieście uważanym przez komunistów za symbol nowego ustroju, mieszkańcy domagali się już w latach 50. budowy kościoła. Powstał społeczny komitet, który jednak napotykał na ciągłe odmowy ze strony władzy. 27 kwietnia 1960 roku w Nowej Hucie władze próbowały usunąć krzyż ustawiony w miejscu, w którym miał stanąć kościół. W efekcie doszło do ostrych starć z milicją. W zamieszkach brało udział kilka tysięcy osób. Do Nowej Huty ściągnięto 1000 zomowców. Dali oni popis nieokiełznanej brutalności. Pałowali każdego, kto wpadł im w ręce, w tym przypadkowych przechodniów, kobiety i dzieci. Na dużą skalę stosowano miotacze gazu. Padały też strzały. Do dziś nie udało się ustalić, czy były ofiary. Po zajściach w Nowej Hucie aresztowano około 500 osób, 87 z nich skazano. Wcześnie rano wokół Placu Powstańców Wielkopolskich rozmieszczono aż 14 posterunków milicji. Milicjanci dysponowali także 6 osobnymi punktami obserwacyjnymi, a na placu i w okolicy znalazło się 11 esbeków w cywilnych ubraniach. Rozesłano w teren zarówno prowokatorów, jak i obserwatorów, mających za zadanie rejestrowanie zdarzeń i fotografowanie uczestników ewentualnych zajść. W odwodzie pozostawała kompania ZOMO, około 100 funkcjonariuszy gotowych do rozpędzenia demonstracji, gdyby miało do niej dojść. Na podstawie tych liczb widzimy, że potencjalną skalę poważniejszych zamieszek szacowano jako bardzo niewielką. Kiedy ludzie stanęli w obronie, czy ludzie jakby poparli tutaj stanowisko Kościoła, władze zareagowały moim zdaniem bardzo nerwowo. Na pewno były przygotowane
do stłumienia właśnie tych wystąpień ludzi w obronie Kościoła, ale nie na tą skalę. Na tą skalę, kiedy patrzy się na symulacje, na plany, na projekty zabezpieczenia, na zgromadzone siły milicji, odwodów milicyjnych, ale także służby bezpieczeństwa, były przygotowane władze, ale nie aż tak na dużą skalę. Rankiem 30 maja 1960 roku władzom mogło się wydawać, że eksmisja domu katolickiego przebiegnie gładko. Nic bardziej mylnego. Urzędnik Wydziału Lokalowego zgodnie z planem pojawił się w domu katolickim z nakazem eksmisji. Towarzyszyło mu kilku pracowników fizycznych, którzy mieli wynieść część mebli i wyposażenia. Przypadek chciał, że akurat trafili na lekcję religii i postanowili zaczekać, aż ta się zakończy. W tym czasie w domu katolickim zaczęli gromadzić się wierni. Były to głównie kobiety. Do eksmisji po prostu nie dopuszczono. Skandowane na Placu Powstańców Wielkopolskich hasło „Milicja bije kobiety” przyniosło spodziewany efekt. Pod domem katolickim bardzo szybko zaczęli gromadzić się ludzie. W budynku znajdowała się grupka dzieci i 2 księży, którzy urządzili naukę religii, oraz około 50 dewotek, które zaczęły tam uprawiać modłę. Przed budynkiem zgromadziło się około 350 osób, w tym większość kobiet. W tej PZPR-owskiej notatce zajść nie przeczytamy, że milicja biła i siłą wywlekała kobiety broniące domu katolickiego. Nie przeczytamy tam również o tym, że użyto pałek, także na Placu Powstańców Wielkopolskich. Kobiety z gmachu usunięto, rozpędzając jednocześnie zbiegowisko pod gmachem. Zatrzymano wówczas 11 osób spośród prowodyrów zbiegowiska. W rzeczywistości już podczas porannej interwencji doszło do brutalnego pałowania protestujących. Użyto także granatów gazowych. Część demonstrantów, uciekając przed gryzącym dymem, schroniła się w pobliskim kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Plac Powstańców Wielkopolskich opustoszał. Z punktu widzenia milicji przez kilkanaście minut sytuacja mogła sprawiać wrażenie opanowanej. Było to jednak tylko złudzenie. Ksiądz katecheta opuścił dom katolicki wraz z grupą dzieci z katechezy niedługo przed pacyfikacją. W tym samym czasie parafianie postanowili zaalarmować mieszkańców Zielonej Góry. Uderzyli w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w dzwony na trwogę. Dopiero po jakimś czasie dotarł tam prosto z przesłuchania na komendzie ksiądz Michalski. Od razu poprosił parafian, by przestali bić w dzwony. Nie chciał eskalować zajść, nie chciał narażać ludzi. Towarzyszu sekretarzu, tak, biją w dzwony. W Matce Boskiej Częstochowskiej. Nie przewiduję poważniejszej eskalacji. A może przyjdzie znowu ze 100 dewotek. Mamy tam zgromadzone siły. Towarzyszu sekretarzu, bądźcie spokojni. Panujemy nad sytuacją. Dzwony, które uderzyły na trwogę w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, zaalarmowały mieszkańców Zielonej Góry. O tym, co dzieje się w domu katolickim i na Placu Powstańców Wielkopolskich, dowiedzieli się od tych, którym udało się uciec spod pałek zomowców. W mieście zapanowało poruszenie. Fakt, że milicja siłą zaatakowała budynek parafialny i brutalnie spałowała demonstrantów, wzburzył zielonogórzan.
Na ulice wyszły dziesiątki, setki, a następnie tysiące ludzi. Dołączyli do nich mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy właśnie wysiedli z autobusów na ruchliwym wówczas i położonym blisko Placu Powstańców Wielkopolskich zielonogórskim dworcu PKS. Wszyscy szli pod dom katolicki. Myśmy z siostrą były w domu. Tata natomiast był w pracy, pracował w Zastalu i wówczas tego pamiętnego dnia dotarły do niego te wiadomości, że jest zabierany dom katolicki, a ponieważ był osobą bardzo wierzącą, w związku z tym nie wyobrażał sobie, że go tu mogło nie być. Około 11 na Placu Powstańców Wielkopolskich było już około 2000 protestujących. Cały czas dołączali kolejni. Zomowcy już nie próbowali szturmu. Było ich na to zbyt niewielu. Demonstranci zostali obrzuceni granatami gazowymi. Sytuacja wyglądała na patową. Nie potrwało to jednak długo. Wejść! Cześć. Obywatelu pułkowniku, melduję, że na placu jest już 2000 osób i wciąż schodzą się nowi. A jak się zachowują? Jaka jest ich postawa? No mówcie szczerze! Towarzyszu pułkowniku, robi się gorąco. Nie mamy posiłków, przydałyby się i to bardzo. Wytrzymacie? Pewności nie mam. 20 na 1 albo i więcej. Obywatelu pułkowniku, atakują nas. Cofamy się do komendy. Kurwa, właśnie teraz! Po godzinie stania naprzeciw szpaleru milicji, około południa, demonstranci zdecydowali się przepędzić zomowców sprzed domu katolickiego. Protestujących zielonogórzan było już około 2500, milicjantów 20-krotnie mniej. Wynik starcia był więc łatwy do przewidzenia. Zomowcy i milicjanci zostali zmuszeni do ucieczki. Większość z nich schroniła się w pobliskim budynku komendy MO. Łączcie z ministerstwem. Towarzyszu ministrze, nie ośmieliłbym się dzwonić bez zachowania pełnej drogi służbowej, ale dziś właściwie mamy tu kontrrewolucję. Potrzebne są nadzwyczajne środki. Teraz w zamieszkach bierze udział 2500 ludzi. Za godzinę może tu być pół miasta. Naszych jest niewiele ponad 100. Nie spodziewaliśmy się. Tak. Bardzo dziękuję, towarzyszu ministrze, za wsparcie. Tak. A do Gorzowa zaraz sam zadzwonię. Tak. Z Poznaniem rzeczywiście jeszcze zaczekajmy. No, tak jak towarzysz minister mówi, niech się najpierw KC wypowie, tak. Jeszcze raz dziękuję. Odmeldowuję się. O godzinie 2 przychodzą robotnicy z pobliskich zakładów i wtedy zaczyna się praktycznie regularna bitwa z milicją, która nie daje rady. Większa siła po stronie milicji, to coraz większa grupa ludzi gromadziła się tutaj. Całe Śródmieście objęte zostało
walkami. Panował także chaos, bo w pewnym momencie około godziny 12 już zgromadziło się około 2000 ludzi. I wtedy już no właściwie rzucano kamieniami w milicjantów, zaatakowano komisariat, tutaj posterunek milicji. To tu, około 200 metrów od domu katolickiego, przeniosło się centrum wydarzeń po kontrataku manifestantów. W tym budynku znajdowała się siedziba Milicji Obywatelskiej, w której schronili się uciekający milicjanci i zomowcy. W momencie, gdy większość z nich znalazła się w budynku, role się odwróciły. To manifestanci zapanowali nad centrum miasta i przejęli inicjatywę. Zomowcy i milicjanci zostali oblężeni. To nie tak miało być, kurwa. Nie tak. Wytłumaczycie mi to jakoś, pułkowniku? Towarzyszu, sekretarzu. Szturm był. 2500 demonstrantów. Agresywnych. Nie mam ludzi, by opanować sytuację. O tym, co tam się stało i jakim cudem, porozmawiamy sobie później. Jakie teraz działania? Powiadomiłem komendę główną, wezwałem posiłki z Gorzowa, Sulechowa, Nowej Soli. Gorzów już dojeżdża. Pułkowniku, dzwońcie do Głowackiego, do Poznania. Tam są większe siły. Towarzyszu sekretarzu, zanim Poznań dojedzie, miną ze 3 godziny, a poza tym chciałem uniknąć tych z Poznania, bo... Nieważne! Teraz jesteście w krzakach. Partyzantka jakaś, co to jest? Nawet komenda miejska jest w oblężeniu. Ma tam być jak najszybciej porządek, zrozumiano? Tak jest. Jeżeli teraz nie dajecie sobie rady, to z samym Gorzowem też sobie nie dacie rady. Dzwońcie do Poznania, trudno. Dodatkowo poprosiłem o pomoc wojsk wewnętrznych z Czerwieńska. Jest zgoda na użycie jednostki. Nie ma zgody na użycie broni. Znaczy, w obecnej sytuacji nie ma, ale później się zobaczy. Obecnie wojsko z Czerwieńska obsadza KW i Prezydium Rady Narodowej. Dziękuję. Dziękuję, towarzyszu sekretarzu. Jeszcze jedno. Obecnie w KW zbieramy aktyw robotniczy. Trochę zdrowej siły z zakładów pracy może wam jakoś pomoże. Jeszcze raz dziękuję. Będę informował na bieżąco. Z daleka było widać to wszystko jak przez mgłę. Teren był bardzo zadymiony przez gazy łzawiące. Z jednej strony ZOMO, milicja, z drugiej strony tłum. Raz atakowała milicja, myśmy się cofali. Drugi raz ludzie nabierali oddechu i atakowali. Ta przepychanka trwała przez parę godzin. Rzucaliśmy kamieniami. Oni mieli pałki, jak zapadli ten pierwszy rząd, to nie patyczkowali się, tylko normalnie tłukli ludzi. Około 13:30 na demonstrantów uderzyli świeżo przybyli zomowcy z Gorzowa Wielkopolskiego, wspierani przez strażaków. Udało im się częściowo odblokować komendy milicji. Przy ulicy Kasprowicza nadal nie doszło jednak do poważniejszego przełomu. ZOMO i milicja wciąż pozostawały w defensywie. Przewaga liczebna demonstrantów była gigantyczna. Mówiłem wam, pułkowniku, że bez Poznania nie dacie sobie rady. Tak, mieliście rację, towarzyszu sekretarzu. No, jaki teraz macie pomysł? Jak zamierzacie z tego wybrnąć, co? No, poczekamy na ZOMO z Poznania, a potem uderzymy wszystkimi siłami ze wszystkich stron. Poznań pójdzie od placu, od strony Westerplatte.
Zatwierdzam. Macie oczyścić miasto, pozamykać wszystkich, zwłaszcza prowodyrów. Ma im się odechcieć. Raz na zawsze. Aha, i Poznań ma mieć wolną rękę. Oni wiedzą, jak to robić. A może dać im naszych do koordynacji, żeby nie posunęli się za daleko? Nie. Za późno. Teraz już za późno. Spieprzyliście sprawę, to teraz macie. Na placu Powstańców i przy ulicy Kasprowicza trwa impas. ZOMO nie ma wystarczających sił, by podjąć próbę szturmu i zepchnięcia protestujących z placu. Demonstranci nie próbują z kolei atakować komendy milicji, choć nie stronią od rzucania w funkcjonariuszy wszystkim, co wpadnie im w ręce. ZOMO nadal próbuje stosować granaty gazowe. Wracałyśmy tego dnia z moich zajęć muzycznych, chodziłam na rytmikę. Znalazłam się razem z mamą w centrum wydarzeń, to znaczy co? Po prostu jak wojna. Dym, krzyki ludzi, bieganie, nad moją głową brykiety, leciały kamienie, ludzie krzyczeli, kobiety, mężczyźni, wszystko biegało, chaos niesamowity. Ja widziałam brykiet nad głową i dosłownie mama mnie jeszcze tak osłoniła, złapała mnie za rękę i zaczęłyśmy uciekać w przeciwną stronę i znalazłyśmy się w korytarzu, w ciemnym korytarzu. Tam czekałyśmy gdzieś około 1,5 godziny. Ja tylko pytałam mamusia, co się dzieje, o co chodzi. Mamusia tylko cichutko, cichutko, to chodzi o dom katolicki. Z zewnątrz dochodziły krzyki, strzały, ludzie biegali w jedną, w drugą stronę, dymy, strzały, krzyki. No i ten gaz łzawiący niesamowity. Po południu na placu Powstańców zapaliła się milicyjna ciężarówka. Spaliła się doszczętnie. Do tej pory nie wiadomo, kto ją podpalił. Czy był to któryś z demonstrantów, któremu udzieliły się wielkie emocje, czy też była to sprawka milicyjnego prowokatora. To było 2 braci, trudno było ich rozróżnić. To jeden z tych braci miał prawo jazdy i po szmatę miał chyba gdzieś umaczaną w paliwie i podpalił samochód, ten pierwszy samochód od drzwi komisariatu. Jechał motocykl gdzieś spoza Zielonej Góry z przyczepą. Ludzie go zatrzymali, on specjalnie oporów nie robił. Przechylony ten motor, został wylane trochę benzyny i w ten sposób został podłożony ogień pod ten samochód. Samochód spłonął, tam rośnie do dzisiaj taki olbrzymi kasztan i do dzisiaj po tylu latach na tym drzewie widać, że coś się musiało wydarzyć, bowiem jedna strona tego drzewa jest, powiedzmy, opalona. To było blisko, tak? To było praktycznie po drugiej stronie placu. I tam stały te samochody. I teraz tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, kto podpalił. Obciążono tym 2 osoby. Czy ten samochód został podpalony przez tych 2 panów, którzy są wymienioni w tym raporcie? To nie wiem. Podobno jakaś dziewczynka wrzuciła szmatę płonącą do tego samochodu. Wokół komendy policji toczyły się naprawdę zażarte walki, można tak powiedzieć, wybito wszystkie szyby przecież w tym komisariacie.
Około godziny 15 liczba demonstrantów zgromadzonych na Placu Powstańców i pod komendą milicji sięgnęła 5000. Zdążyli już do nich dołączyć pracownicy pierwszej zmiany niektórych zakładów i starsza młodzież szkolna. Tego dnia po południu demonstrantom naprawdę wydawało się, że nic ich nie zatrzyma, że właśnie wywalczyli sobie swój kawałek wolności. Nie wiedzieli jednak, że ani partia, ani milicja nie powiedziały ostatniego słowa. Około 15:30 do Zielonej Góry dotarły posiłki ZOMO z Poznania. Teraz milicja miała wystarczające siły do decydującego uderzenia. Przeprowadzono je około 16:00. Milicja i ZOMO zaatakowały z kilku kierunków. Wypoczęci zomowcy z Poznania szturmowali Plac Powstańców Wielkopolskich od strony ulicy Westerplatte. Otoczeni w budynkach komend MO i Straży Pożarnej, milicjanci i zomowcy z Zielonej Góry i Gorzowa przełamali oblężenie i ruszyli od ulicy Kasprowicza. Z bocznych ulic ruszyły na Plac Powstańców Wielkopolskich jeszcze dwie mniejsze grupy milicjantów. Generalny szturm ZOMO, przeprowadzony około 16:00 z kilku kierunków, złamał opór protestujących. Wielka manifestacja na Placu Powstańców Wielkopolskich została brutalnie rozbita. Zomowcy bili każdego, kto wpadł im w ręce. Trudno ustalić łączną liczbę poszkodowanych, bo część z nich ze strachu przed represjami nie zgłosiła się do lekarzy ani szpitali. Podczas pacyfikacji zatrzymano około 200 osób. Łączna liczba zatrzymanych przez milicję miała się okazać jednak znacznie wyższa. Przez mniej więcej 2 godziny po pacyfikacji manifestacji w uliczkach zielonogórskiej Starówki dochodziło jeszcze do chaotycznych i odosobnionych starć, które z reguły kończyły się zatrzymaniem albo ucieczką protestujących. Potem oddziały ZOMO i milicji wyłapywały pojedynczych demonstrantów, którzy ukrywali się w bramach i zaułkach. Natychmiast po tym, jak ZOMO opanowało sytuację na ulicach, milicjanci ruszyli do domów demonstrantów. Przeprowadzano rewizje i aresztowania, bardzo często bez jakichkolwiek dowodów. Wystarczyło, że ktoś wrócił później do domu albo nie był w stanie wyjaśnić, co dokładnie robił po pracy. Wystarczył także donos sąsiada albo dawny zatarg z milicją. Wystarczył jakikolwiek pretekst. Przyszedłem do domu, patrzę, w domu chodzi 2 panów i wywraca nam wszystko w szafie. Ojciec tylko spojrzał na mnie, żebym się nic nie odzywał, bo ja zacząłem mówić, nie? Ale tam rozruba w mieście, mówię jak nie wiem, nie? Spojrzał na mnie i wiedziałem, że to coś jest nie tak, nie? Oni to przeszukiwali i w jednym pokoju, pamiętam, w drugim kazali mi wyjść w ogóle z pokoju, później miałem siedzieć w kuchni.
Najpierw trzymali prawdopodobnie mamy w Zielonej Górze, natomiast siostra przebywała w więzieniu w Nowej Soli. Polska nie zginęła! Przyjdzie na was kolej! W mieście mamy względny porządek. Teraz trzeba im to wszystko wybić z głowy. Mają pożałować. Ma ich to kurwa naprawdę zaboleć. To się nie może u nas więcej powtórzyć. Towarzyszu sekretarzu, zatrzymania trwają. Już mamy 300 zatrzymanych, a to jeszcze nie koniec. My po linii partyjnej już obdzwaniamy sędziów, prokuratorów, pismaków, komórki partii, zakłady pracy. Będą wyroki. Nie ma zmiłuj się, będzie wypierdalanie ludzi na ryj. A i z partii wywalimy na zbity pysk każdego, kto chociaż wspomni o tym burdelu. Albo że o nim słyszał. Za niszczenie mienia może być i 5 lat przy zaostrzeniu. Będzie 5 lat. O to się nie martw. Będzie wszystko, co tylko się da. I jeszcze jedno. Zapamiętaj to sobie dobrze. I wbij do głów tym swoim tempakom. To nie był żaden protest przeciwko władzy ludowej. To były wybryki chuligańskie. Rozruchy miejscowej bandyterki i elementów antyspołecznych. Sprowokowane przez klechę, który chciał zachować dla siebie budynek potrzebny mieszkańcom i lokalnej społeczności. Tyle. I tylko tyle. Rozumiemy się? No jasne przecież. Zaprowadzili mnie do pokoju, mogę to nazwać przesłuchań. Obiecywali mi, że o mnie to nie chodzi, żebym tylko powiedział, kogo rozpoznałem, kogo widziałem. No nie, zaparłem się. Nękali mnie tak i w dzień, i w nocy. Pamiętam w szczególności jedynego ubeka, tak mogę powiedzieć, znam jego nazwisko, imię, który posadził mnie tyłem do szafy, a że miałem długie włosy, tutaj miałem dużo tych włosów, brał mnie za włosy i uderzał mnie o tą szafę. W trakcie wydarzeń zielonogórskich i bezpośrednio po nich milicja aresztowała aż 333 osoby. Przesłuchania bywały bardzo brutalne i często odbywały się bez jakichkolwiek reguł. W procesach sądowych skazano 196 osób. Kolejnych 48 usłyszało wyroki od kolegiów orzekających. Wyroki, zwłaszcza te, które zapadały jako pierwsze, były najsurowsze, sięgały nawet 5 lat pozbawienia wolności. Prezesi sądów, które orzekały w tej sprawie, byli wzywani na partyjne narady. Tam słyszeli wprost: wyroki mają być bardzo surowe, a kary możliwie najwyższe. Już po latach dowiedziałam się, dlaczego tak się stało, że dotarli do mojego taty, ponieważ jak trwały walki, rzucano kamieniami, on został ranny, uderzony. I oczywiście udał się na pogotowie. Mieli po prostu nazwisko i dotarli po prostu po tym do nas, do domu. Został zabrany na komendę i już nie wrócił do domu i dostał wyrok. 5 lat.
Siedział w więzieniu w Złotoryi. Mama była sama, pracowała na 2 zmiany w Polskiej Wełnie i też pamiętam momenty, jak jeździłam do taty, odwiedzałam go w więzieniu w Złotoryi. Oskarżony brał udział w skandalicznym wystąpieniu o charakterze antypaństwowym. Dopuścił się szeregu czynów zabronionych. Podburzał do tego innych uczestników. Przypominam, że podczas tych starć zagrożone było zdrowie i życie funkcjonariuszy milicji. Zniszczono także majątek państwowy o wartości 350 000 złotych. Wymiar sprawiedliwości Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej musi na to odpowiedzieć twardo, z całą mocą wynikającą z prawa i zasad rządzących socjalistycznym społeczeństwem. Dlatego w imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej orzekam winę oskarżonego i skazuję go na 5 lat pozbawienia wolności. Wyroki są zadziwiające, bo te wyroki po 5 lat więzienia, 5, 4, 3, te wyroki były naprawdę sądowe i przed kolegiami bardzo duże. I to jest jakby pokazanie społeczeństwu, pokazanie zielonogórzanom, a później w innych miejscach kraju, ale także ludziom powiązanym z władzą, że będziemy po prostu zwalczać w sposób bardzo rygorystyczny, jednoznaczny tych wszystkich, którzy nie będą godzić się z kierunkiem rozwoju państwa, z tym, że Kościół nie będzie odgrywał znaczącej roli. Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego określiła, że w sposób następujący: a teraz towarzysze tych warchołów, chuliganów należy ukarać przykładnie. Było wiadomo, że te sprawy z pierwszego dnia 8 czerwca były wytypowane do tego pokazowego osądzenia i skazania. Było tak, że w tym pierwszym dniu procesy prowadzili sędziowie, można by powiedzieć, wybrani. Pierwszy dzień rozpraw wyglądał właściwie bardzo groźnie. Przychodzę do sądu normalnie, na półpiętrach stoją milicjanci z psami. To tworzyło taką atmosferę grozy, bo nigdy takiego czegoś w tym sądzie nie było. Prowadzono ich do sądu jak morderców, z takim pełnym zastraszaniem, takim szpalerem z jednej strony milicjantów, z drugiej strony tak jakby oni popełnili największe przestępstwo. Przecież tam duża część to była w ogóle niewinna. Surowe wyroki sądowe w taśmowo przeprowadzanych procesach to nie wszystko. Zatrzymanym i podejrzanym o udział w manifestacjach pozakładano kartoteki. Niektórzy musieli na zawsze opuścić Zieloną Górę. Wielu miało problemy w pracy, albo nie mogli jej znaleźć, albo mieli poblokowane awanse. Właśnie w taki sposób objawiała się niewidzialna ręka Służby Bezpieczeństwa. O, szefie! Co szefa sprowadza? Jak to co, Boluś? Gratulować przychodzę. Jedziesz do Warszawy, będziesz szefem. Dziękuję ci. Henuś, dziękuję ci, naprawdę. Wiesz? Zawsze będę o tobie pamiętał. Co, Boluś? Jednak na coś się przydał ten klecha i ta jego rozpierducha. Zdrowie. Dobry.
Wyroki za udział w wydarzeniach zielonogórskich usłyszały 244 osoby. Co najmniej kolejnych kilkuset protestujących przez lata nie mogło znaleźć pracy, dostać mieszkania, awansować. Ksiądz Kazimierz Michalski został zmuszony do rezygnacji i opuszczenia Zielonej Góry na zawsze. Zmarł w 1975 roku w Poznaniu. Szef zielonogórskiej SB, pułkownik Bolesław Galczewski, dostał w nagrodę za ściganie protestujących nową posadę w Warszawie. A miejscowy komitet wojewódzki otrzymał nadprogramowe pieniądze i etaty na walkę na froncie ideologicznym. O wydarzeniach zielonogórskich nie wolno było nawet wspominać aż do końca PRL. Na wszelkie wzmianki o tym, co wydarzyło się 30 maja 1960 roku, obowiązywał ścisły zapis cenzury. Z czasem sprawa została bardzo wyciszona, aczkolwiek przetrwała ona gdzieś tam w rodzinach. Wiedza o tych wydarzeniach była, ale władze właśnie starały się marginalizować znaczenie tego konfliktu. To, co się wydarzyło w Zielonej Górze, oczywiście w właściwych proporcjach, składało się na ten proces społeczny, który ostatecznie doprowadził, użyjemy patycznego określenia, do odzyskania niepodległości. To jest po prostu ekshumacja historii. To zostało pogrzebane w pewnym stopniu, a jednak zostało przedstawione ludziom, młodym, bo starsi to pamiętają, młodym, którzy nie wiedzą, co tu było, co się działo. I może przez to, może się uda, takie moje jest marzenie, że nie będzie to Czerwona Góra, tylko normalnie Zielona Góra. Kolor zielony jest bardziej przyjazny. Obronę Domu Katolickiego godnie upamiętniono dopiero w 2010 roku. Wtedy też odsłonięto pamiątkowy obelisk na Placu Powstańców Wielkopolskich. Tutaj w grobowcu przy katedrze powtórnie pochowano bohatera tamtych wydarzeń, księdza Kazimierza Michalskiego. Jego imieniem nazwano jedną z nowych ulic Zielonej Góry.